Siemaneczko, przyjemny, fajny temacik. Golf 8 GTI po lifcie. Ale, niby GTI, a silnik jednak mamy tutaj z R-ki. I to 300-konny, jest to topowa, najmocniejsza odmiana GTI, jeśli chodzi o Golfa 8 generacji, bo jest to, moi mili, wersja Club Sport, czyli taki bezpośredni konkurent dla Hondy Type R na przykład. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tak szybciuteńko tej maszynie z bliska. No jest pełno testów Golfów GTI w internecie, ale też zbadamy ten wozik raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Polift, bo rocznik 2024, w sumie to w 2024 chyba był lift ogólnie Golfa 8. Wiecie, od ilu się zaczynają takie Club Sporty? Od 180 000 złotych mniej więcej. I w tym przypadku jak najbardziej warto wspomnieć o cenie, bo na przykład Honda Civic Type R, no to już takie 240 czy tam 230 000 złotych, znacznie drożej. W zasadzie to Type R kosztuje tyle co Golf R, no ale R-ka no to taki jakby hyperhatch, no bo mamy napęd na wszystkie koła, tutaj jest napęd na przednią oś, tak tradycyjnie, ale może po kolei. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to mamy tutaj przede wszystkim pakiet aerodynamiczny, tak wyglądają progi. Tutaj dla Club Sporta też taka charakterystyczna naklejka. Zderzak z tyłu, dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego. Tutaj taki dyfuzorek. Czytałem, iż Club Sporty mają coś tam w podwoziu, jakieś też owiewki dołożone dodatkowe. Wszystkie te dolne elementy są polakierowane na czarno, ale w połysku. I taki dość duży spoiler na tylnej klapie. Bodajże chyba taki sam jak w Golfie R akurat. Polift, no to tutaj tak to wszystko wygląda, emblemacik, lampy przede wszystkim, IQ Light, felgi 19 cali, takie trochę telefony, trochę jak w Alfie Romeo, rozmiar opon 235×35, przesympatycznie one wyglądają, wierzchnia część jest spolerowana, wnęki polakierowane na czarno. Jeśli chodzi o przednią oś, no to felga, opona są takie same, no ale hamulce, zwróćcie uwagę, jakie bycze. O ile wiem, układ hamulcowy z przodu jest taki sam jak w Golfie R, czy tam Arteonie R. Arteon R był niedawno na kanale. I front. Auto wygląda tak, jakby tutaj miało taką nałożoną maskę jakby. Troszeczkę to jest chyba trend, który rozpoczął się serią ID. Tutaj też czarne, wszystko polakierowane w połysku. I o ile wiem, w Golfie R bodajże tutaj mamy jakieś takie lampki. Tutaj proszę, mamy chłodnicę. Jest tutaj dodatkowe chłodzenie w Club Sporcie względem GTI. Radar, wszystkie tutaj praktycznie wloty są prawdziwe. Emblemat. Jest on podświetlany. Ogólnie tutaj jest cały taki light bar. Czekajcie, no jak już pokazuję wam, no to odpalmy. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Ole, podświetlone to wszystko. Ja wiem, że tutaj pojawią się komentarze, że to festyn i tak dalej. A tymczasem znajdą się osoby, które wejdą za chwilę na AliExpress i zamówią sobie podobne do Golfa 4. To tak jak z grillami w BMW, w nowych BM-ach są podświetlane, w G30 nie, a już pakiety jakieś takie z podświetlanych grill do G30 jak najbardziej są do znalezienia. Jeśli chodzi o zawieszenie, w tym egzemplarzu jest ono tradycyjne, ale w opcji było zawieszenie aktywne DCC ze zmiennym stopniem sztywności, można było sobie regulować. Tutaj tradycji stało się zadość, ale jest szpera XDS+. O ile wiem, jest to elektrohydrauliczna szpera, coś takiego, no daje ona radę. Właściciel już był na torze tym samochodem, mimo iż jest to świeżynka i mówi, że naprawdę ona fajnie tutaj dociąga. Generalnie na torze ten samochód daje radę, no bo jak to by wam powiedzieć, na przykład jeśli chodzi o dział komentarzy, co tam znajdziemy, że Golf się przecież nie prowadzi. Za to Honda Type R? Jak najbardziej. A najciekawsze jest to, że Honda Type R i Golf GTI Club Sport na torach mają takie same czasy dokładnie. Nie wiem jak tam na Nürburgringu, ale przejrzałem na takiej stronce różne czasy na różnych torach, znaczy się na jakimś Hockenheimie i tak dalej. Tutaj czasy będą podobne jak w RS5 na przykład Audicy, jak BMW M440i, czy tam M340i, czy też na przykład Porsche Cayman GTS. Mimo iż ten egzemplarz nie ma zawieszenia DCC, to zawieszenie ma tutaj inaczej jest wystrojone względem takiego normalnego GTI. Dobra, zajrzyjmy sobie do bagażnika. 375 litrów pojemność. Jest to Golf, także samochód wciąż bardzo praktyczny, użyteczny. Proszę bardzo, tak tutaj bagażnik można sobie zmieniać jego wielkość po prostu. O, tutaj jeszcze przestrzeń bagażowa, proszę, dywaniki, nóweczki. Zamykamy. Club Sport, nie będziemy tu się nad bagażnikiem jakoś tam nie wiadomo jak spuszczać. Bardzo ładny dźwięk. Z tym, że to jest ciekawe, bo te drzwi łagodnie się domykają, ale z przodu no to już wymagają
po prostu takiego trzaśnięcia trochę. Może to jest kwestia wyrobienia uszczelki czy coś takiego. Możecie napisać w komentarzu, jak jest u Was w Golfach. Tutaj jest twardy plastik. Tutaj jest twardo, tutaj jest alkantarka, tutaj skórka eko, bardzo miękko, no i tutaj z powrotem twardo. Za to schowki są, proszę, też flukowane tutaj jakoś. Pół skóry, też eko. Może nie ma krateczki, ale za to są takie oto plastry miodu, też charakterystyczne dla GTI-ków. Czerwone akcenty, alkantarka po środku. Takie oto sportowe, performance'owe, jakby można powiedzieć, fotele. Wejdziemy do środka. W ogóle był tutaj też pakiet performance, coś takiego, że nawet kagańczyk został przesunięty z 200, był przesunięty w pakiecie performance z 250 na 270 km na godzinę. Tyle mamy tutaj miejsca z tyłu, dwumetrowiec za dwumetrowcem. Generalnie na siłę tutaj się mieszczą, ale lepiej sobie siedzieć po prostu w rozkroku w przypadku takiego wzrostu. Klimatyzacja automatyczna trójstrefowa, podłokietnik, hashtag walory użytkowe, uchwyty na kubki, miejsce dla pasażerów z przodu, miejsce kierownika tego bolidu, proszę. Okej, jest tutaj nowocześnie, ale według mnie jakoś chyba tak ładniej jest w Golfie niż w Passacie, na przykład B9. Był niedawno Passat B9 na kanale, jakoś tutaj nie wiem. Okej, mamy tutaj duży tablet na środku, czy też liczniki, no to też LCD, ale jakoś to wszystko chyba wygląda jakby normalnie. Przejdziemy do przodu. To jest ciekawe, że tutaj Volkswagen zrobił, proszę, emblemat GTI na drzwiach. Boczek drzwiowy z przodu, podobnie tak jak z tyłu, z tym, że u góry jest on miękki. Takie oto mamy tutaj dekorki. Kurczę, czy to jest karbon taki surowy, czy nie? Ciężko mi powiedzieć. I fotele z przodu, manualne. Ten egzemplarz ogólnie jak na GTI Club Sporta nie jest nie wiadomo jak wyposażony, ale myślę, że tak wystarczająco. Widok z oczu kierowcy. Wszystko będzie tutaj ok. Przecież to jest Golf, wprawdzie GTI Club Sport, ale wciąż Golf, także szyby są na przykład takie same. Wiecie, w Golfie R czy też GTI właśnie o to chodzi, by te samochody już były takimi rzezimieszkami, ale też mogły służyć po prostu do śmigania nimi na co dzień bez żadnych problemów. Tak, tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead za kierownicą. Pozycja bardzo spoko, taka wagowska w sumie. Czujemy w zasadzie, że jest to samochód przednionapędowy. Znaczy czujemy, wiecie, no zawsze w przednionapędówkach jest troszeczkę inna ta pozycja za kierownicą, tak troszeczkę wyżej jakby się, nie wiem, jakoś tak zauważyłem taką zależność. Deska rozdzielcza jest tutaj miękka, tutaj jest dekor, no to nie musi być miękkie. Tutaj taka atrapa wlotu, jakby coś tak jak w Passacie B8 było i zostało to wprowadzone też w Golfie. Ładowarka indukcyjna, jakieś podświetlenie ambiente, aha, tutaj takie półeczki są, tutaj Golf, USB-C, od razu tunel środkowy, bo tutaj jest mało się w sumie dzieje. No jest pełno black piano, ale mało przycisków. Auto hold ręczny, ten dzynzelek od zmiany biegów, start, stop, silnik, startujemy, odpalamy, uchwyty na kubki, podłokietnik, panel od klimatyzacji właściwie jest tutaj taki cyfrowy. Ładnie to wszystko graficznie wygląda, fajnie też chodzi, od razu klimę sobie wyłączymy, bez żadnych jakichś większych lagów czy też problemów, no troszeczkę po prostu trzeba się tego wszystkiego nauczyć. I tutaj są wszystkie aplikacje, co my tutaj mamy, w bok jeszcze. Te ekrany generalnie są bardziej takie błyszczące, ale mamy tutaj folię naklejoną matową. Nie będziemy aż tak skupiać się na multimediach, proszę bardzo, tu mamy fizyczne przyciski, to jest najważniejsze. Jakie tutaj mamy tryby? Eko, komfort, sport. No i wiadomo, indywidual, to pod siebie możemy wszystko ustawić. I liczniki, tak jak wcześniej wspomniałem, LCD, prędkościomierz do 280 km na godzinę. Dość tradycyjne i ładne grafiki. Generalnie w Mercedesie, na przykład A45S, one już były troszeczkę takie za bardzo dziwne i przesadzone. Tutaj jest ok. Tutaj jeszcze możemy sobie też wejść w ustawienia. Co tutaj ma nam się pokazywać? View. No to widoki. O, ten też jest całkiem niezły. I przede wszystkim, proszę Państwa, kierownica. W polifcie nie ma tutaj już haptycznych przycisków, czy tam tych małych paneli. Jest normalnie, tradycyjnie i bardzo dobrze. Dzięki Bogu w zasadzie. Nie no, co kto lubi, ale wiecie, no Golf to sam z siebie powinien być mega praktycznym samochodem, ergonomicznym i tak dalej. Wsiadamy tutaj, patrzymy na to wszystko i powinniśmy wiedzieć, co od czego jest. O, grzana kierownica. Emblemat GTI, lekkie podcięcie, ładnie przeszycie. Tutaj tricepsik, bicepsik i po tej stronie nawiew i panel do włączania świateł, no taki powiedzmy, tu haptyka została. Gasimy i zajrzyjmy jeszcze
pod maskę. Powiem Wam ciekawa sprawa, bo nie jest to jeszcze RK, ale jak czytałem 100-200, taki Club Sport powinien robić naprawdę dobre, mniej więcej tak jak moja Audi S7, którą miałem 420-konna. No zobaczymy. Pod maską 2.0 TSI. O, no niech to badylek, ale powiedzmy, no masa wrogiem przyspieszenia, może był lżejszy. Wiecie, no badylkiem się nie jeździ, czy tym bardziej na badylu się nie jeździ, kurczę. A to jest istotne, serducho. Mamy tutaj 2.0 TSI nie z GTI-ka, a z Golfa R właśnie. Także turbina jest inna, osprzęt jest inny, bardzo dobry, fajny silnik, podatny na modyfikacje, 300 koni mechanicznych, 400 Nm, masa tego samochodu to mniej więcej 1450 kg. Napęd mamy przedni o XDS Plus Wam wspomniałem, skrzynia biegów 7-stopniowa, dwusprzęgłówka DSG. Przyspieszenie do pierwszej setki podobno 5,6 sekundy, przynajmniej tyle deklaruje producent. Jak na przednią napędówkę, good. Prędkość maksymalna, tak jak wcześniej mówiłem, tutaj 250 km na godzinę według deklaracji producenta wynosi, ale z pakietem Performance może być tutaj w Club Sporcie też 270 wpisane. No i dobra, zróbmy sobie jakiś soundcheck, jak ta maszyna furczy i burczy, posłuchajmy i możemy lecieć na autostradę. To jesteśmy na miejscu. Fajnie Golfik sobie gada. Takie typowe 2.0 turbo. Lekkie takie jakieś podburkiwanie z tyłu też jest. Takie popsy. Ale oczywiście nie ma przesady. Auto jest seryjne. Zobaczcie, jakie mi tutaj zużycie paliwa wyszło z 17 km. Wioski, krajówki, prędkości od 50 do 100 km na godzinę. 5,9 litra. Mówiłem, ten samochód też może pełnić funkcję daily. Startujemy. Mode od razu. Sport, raceboxik. Właściciel też ma raceboxa, także bardzo to się szanuje. No i dobra, będziemy lecieć. Auto naprawdę fajnie się zbiera, no ale już 300 koni mechanicznych, no to panie drogi. Skrzynia biegów też ma tutaj trochę inne ustawienia. Jeśli byśmy ją porównali do normalnego GTI, wjeżdżamy na autostradę i pierwsze co, to chyba będziemy sobie badać 100-200, tylko tutaj będzie taki bump. Dobra, w sumie możemy. No panie drogi, 11,6 sekundy. 11,6 sekundy jak moja S7 Audica. No już 240 według GPS-u. Tutaj jest pod górkę. Także już auto wolniej przyspiesza. Dobra, 250 było przez chwilę. 23,48, ale spokojnie. Możemy osiągnąć tutaj lepszy wynik, tylko po prostu było pod górę. Ale jeszcze kagańczyka nie dotknęliśmy, mi się wydaje. No, piątek wieczór, także romantycznie. Wiele samochodów w stronę Polski jedzie. A my w stronę Berlina. Kurczę, piątek wieczór, jaka impreza, o co chodzi? Próba autostradowa, pomiary raceboxy. No i dobra, tutaj możemy sobie w sumie odpuścić troszeczkę. 100-200 już chyba nie będziemy mierzyć, bo tam było w miarę równo. Mamy 11,6, to jest świetny wynik, proszę Państwa. 300 koni mechanicznych, hatchback i takie czasy, no. Jest podobnie chyba jak Golf R nawet. Dobra, tutaj spadamy sobie 200, 250.
No spokojnie, luźny Ryszard. Taka paczka 9. I myślę, że możemy tutaj już deptać. Dosłownie lekko pod górkę, później lekko z górki. Pewne prowadzenie, wszystko ok. Wiadomo, GTI no to troszeczkę bardziej burczy. No i 0,3% z górki, 16,06. To jest już, proszę Państwa, Kagańczyk. Takie 257, prawie 258 km na godzinę według GPS-u, jak widzieliście. No nie mam tutaj dzisiaj telefonu, bo mi się uchwyt popsuł po prostu od tego, co mi wskazuje prędkość. No i jeszcze raz tak kontrolnie. 257. Kurczę, jaka bezstresowa w ogóle próba autostradowa. Patrzcie, golfik, takie prędkości, Kagańczyki. No stres. 22,5 z użytku. To co, może sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. Dam tutaj mode i tryb comfort. W eco nie, bo będzie mi tutaj żeglowało 140 km na godzinę licznikowe. Tak mniej więcej. To jest 2512 obrotów. Zjedziemy, wyprzedzimy ciężarówkę i 120, ale dzisiaj śliczna pogoda, piękna, naprawdę. 120 to już mamy 2191, no i dajmy na to 100 km na godzinę, to już poniżej 2000, bardzo dobrze, wyższy obrot, troszkę GTI tutaj chce nam trzymać i okej, to jest 1839. Jedziemy do zjazdu, zrobimy soundcheck, zawrócimy. Nie wiem, czy już coś będziemy sobie testować, chyba nie. To zawrotka, ojej, co tutaj się dzieje? Straż pożarna, karetka. Cholera, jasna. Dobra, szybko tryb sport. No, proszę. Kurczę, ale to się... Ale dociąga ta szpera tutaj. Wiem, że w Civicu Type R bardzo ostro to czuć, ale tutaj muszę przyznać, kurczę, naprawdę działa to bardzo, bardzo fajnie. Nie ma tutaj zawieszenia DCC, jest standardowe, no i w takim Club Sporcie jest ono dość sztywne. Na co dzień może i troszeczkę za sztywne, ale jeśli chodzi o Club Sporta, jest ok. Tak ma tutaj po prostu być. No dobra, chyba wszystko mamy, myślę. To co? Czas się pożegnać. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobała. Jeszcze zobaczmy sobie zużycie paliwa. No widzicie, zjechałem, zawróciłem, spadło mi do 16 litrów, bardzo ładnie. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. 257 według GPS.